Najważniejsza informacja jest jednak taka, że próbka pochodzi z oleju pracującego od listopada 2021 roku do marca 2026 roku. Już sam ten fakt sprawia, że jest to jeden z ciekawszych przypadków, jakie ostatnio trafiają na kanał. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się przypadkiem, który powinien zainteresować wszystkich zwolenników teorii, że olej starzeje się od kilometrów, a nie od czasu. Na warsztat trafia BMW E39 530D z legendarnym silnikiem M57, czyli jednostką, która przez wielu do dziś jest uznawana za jeden z najlepszych diesli w historii marki. I tym razem eksperyment jest naprawdę nietypowy. Olej Ravenol VMO 5W40 przepracował niespełna 11 tysięcy kilometrów, ale jednocześnie spędził w silniku ponad 4 lata. Dokładnie taki przypadek, który regularnie wywołuje dyskusje pod filmami i na forach motoryzacyjnych. Czy rzeczywiście czas ma znaczenie? Czy olej utlenia się odstania? A może jeśli nie przekroczymy przebiegu, to nie ma się czym przejmować? Dzisiaj będziemy mieli okazję spojrzeć na ten temat przez pryzmat badań laboratoryjnych. Próbka została bardzo dobrze opisana, a właściciel przekazał wyjątkowo duże informacje o historii samochodu i samego oleju. To zawsze pomaga później interpretować wyniki. Badany olej to Ravenol VMO 5W40, który został zalany po płukance Arch Oil. W trakcie eksploatacji nie stosowano żadnych dodatków do oleju, a ewentualne niewielkie dolewki w zakresie od 0,5 do 1 litra wykonywane były tym samym produktem. Najważniejsza informacja jest jednak taka, że próbka pochodzi z oleju pracującego od listopada 2021 roku do marca 2026 roku. Już sam ten fakt sprawia, że jest to jeden z ciekawszych przypadków, jakie ostatnio trafiają na kanał. Bohaterem odcinka jest BMW E39 530D z 2003 roku, wyposażony w silnik M57 o mocy 193 koni mechanicznych. Mamy tutaj klasyczny układ Common Rail, turbosprężarkę i zawór EGR, ale jeszcze bez filtra DPF. Samochód został sprowadzony z okolic Mediolanu pod koniec 2018 roku przy przebiegu około 304 tysięcy km. Obecnie licznik pokazuje już ponad 330 tysięcy km, ale właściciel podkreśla, że auto znajduje się w bardzo dobrym stanie technicznym. Jak sam napisał, nie dymi, nie szarpie, nie ma wibracji. Co za tym idzie, dobrze się nim jeździ. Historia eksploatacji jest tutaj wyjątkowo ciekawa. Początkowo samochód pokonywał około 1000 km miesięcznie na dojazdach do pracy, ale później sytuacja całkowicie się zmieniła. Jak opisuje właściciel, postawiłem samochód do garażu, gdyż mam w domu drugi samochód. Tak przestał do końca 2021 roku, wyjeżdżając sporadycznie w razie potrzeby. Później było jeszcze ciekawiej. Czasem nie wyjeżdżał kilka miesięcy, potrafił samoistnie rozładować się akumulator, skrystalizował się i musiałem kupić nowy. Przez długi czas samochód robił zaledwie około 100 km miesięcznie, a przez część okresu praktycznie tylko stał. Dopiero w 2025 roku BMW wróciło do regularnej eksploatacji i zaczęło ponownie pokonywać kilka tysięcy kilometrów rocznie. Jednak dominowały już głównie krótkie miejskie odcinki do pracy, szkoły, żłobka czy na zakupy. Właściciel szacuje, że około 90% przebiegu stanowiła właśnie jazda miejska z częstymi rozruchami. Najciekawsze w tym przypadku są przemyślenia samego właściciela. Tomasz wprost napisał, że jest ciekawy, jak wygląda degradacja oleju, ponieważ jego zdaniem opowieści o utlenianiu się oleju bywają przesadzone. Jak zauważa, nie został przekroczony dystans wymiany, a opowieści o utlenianiu się oleju chyba są trochę naciągane, wszak nikt nie wymienia oleju w skrzyni lub dyferencjale co rok. I właśnie dlatego ten przypadek jest tak interesujący. Z jednej strony mamy przebieg, który dla wielu kierowców nie wydaje się szczególnie duży, z drugiej strony olej spędził w silniku ponad 4 lata, przez znaczną część tego czasu pracując w samochodzie używanym sporadycznie, często na krótkich odcinkach i z wieloma zimnymi rozruchami. To wręcz idealny materiał do sprawdzenia, co dla oleju jest większym wyzwaniem, przebieg czy czas. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, sprawdźmy jak wygląda olej po ponad 4 latach pracy w legendarnym M57. Idziemy dalej. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg.
W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. W tym miejscu przedstawione są dane niezbędne do identyfikacji bazy olejowej zastosowanej w analizowanym produkcie. Kluczową rolę odgrywają tu numery CAS, Chemical Abstract Service, przypisane do poszczególnych składników chemicznych oleju. Na ich podstawie można określić, do jakiej grupy baz olejowych, API od 1 do 5, należą wykorzystane komponenty. Sposób interpretacji numerów CAS oraz metoda przypisywania ich do konkretnych grup bazowych zostały szczegółowo omówione w dwóch osobnych materiałach wideo, do których linki znajdziecie w opisie filmu. Zachęcam do zapoznania się z nimi, aby lepiej zrozumieć proces identyfikacji bazy olejowej na podstawie danych z kart charakterystyki. Na ekranie wyświetla się teraz informacja, do jakiej grupy bazy olejowej przypisałbym analizowany olej na podstawie zidentyfikowanych składników. Jeśli w publicznie dostępnych źródłach, w szczególności na branżowych forach i portalach poświęconych analizom olejowym, znajdują się raporty z badań tego konkretnego oleju, również zostaną one w tym miejscu wyświetlone jako materiał uzupełniający. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, w tle podczerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 83,3 w 40 stopniach oraz 13,9 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 172. Porównujemy wynik do deklaracji producenta. Lepkość zmierzona jest około 5% niższa od deklaracji w niższej temperaturze oraz około 4% w 100 stopniach Celsjusza. Wskaźnik lepkości zgodny praktycznie 1 do 1. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 71,3 w 40 stopniach oraz 12,2 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 169. Liczymy zmiany procentowe. Co ważne, próbka świeżego oleju i próbka oleju przepracowanego pochodzą z różnych partii. Zmiana parametrów lepkościowych w przedziale 12 do 14%. Stan ostrzegawczy, ale nie są to krytyczne poziomy rzędu kilkudziesięciu procent. Wskaźnik lepkości nieznacznie w dół o 2%. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu IDEA od MCU oraz testu wewnętrznego R2D w opcji z 3 bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Przeglądamy raport, noty 6, 5, 3 i 4. Komentarz: proces spalania jest nieoptymalny, natomiast stan oleju mieści się w normalnym zakresie względem przebiegu. Nieznacznie podwyższona zawartość paliwa. Zobaczmy teraz, jakie wyniki otrzymano w oparciu o testy R2D. Bibuła numer 1. Bibuła numer 2. Bibuła numer 3. Oraz zdjęcia zrobione w świetle UV. Test bibułowy nie wskazuje na krytyczne przeciążenie oleju sadzą. Poszczególne strefy pozostają rozróżnialne, a dyspersja zanieczyszczeń nadal jest widoczna. Jednocześnie obserwowane są lokalne przepalenia oraz nieregularności na granicach stref, mogące świadczyć o postępujących procesach starzenia oleju. Na uwagę zasługuje również brak wyraźnie jasnej aureoli na obrzeżach strefy dyfuzyjnej. W praktyce staram się interpretować to jako oznakę ograniczonej aktywności dodatków detergentowo-dyspergujących, odpowiedzialnych za utrzymywanie produktów spalania i utleniania w zawiesinie. Nie jest to jednak parametr ilościowy, dlatego obserwację tę należy traktować jako przesłankę wspierającą ocenę stopnia zużycia oleju, a nie jako samodzielny dowód wyczerpania pakietu dodatków. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego, następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Widmo FTIR potwierdza dość mocną degradację oleju, szczególnie w zakresie nitracji, sadzy, natomiast nie są to poziomy wybitnie alarmujące. Nie obserwujemy sygnałów wskazujących na gwałtowną degradację, silne rozcieńczenie paliwem czy inne alarmujące zjawiska. Jak na olej pracujący ponad 4 lata i blisko 11 000 km w miejskim dieslu, obraz jest zaskakująco spokojny, choć bez wątpienia znajduje się już w zaawansowanej fazie swojej przydatności eksploatacyjnej. Sumaryczny wskaźnik degradacji osiągnął około 75%, a więc znalazł się poniżej przyjętego przeze mnie progu 80%, który traktuję jako sygnał do wymiany oleju. Oznacza to, że interwał został już przekroczony i wymiana mogłaby odbyć się wcześniej, jednocześnie wyniki nie wskazują na jakąś gwałtowną lub katastrofalną degradację środka smarnego. Widzimy wyraźne oznaki starzenia, zużycia dodatków, wzrostu poziomu sadzy oraz produktów nitracji, ale skala tych zmian pozostaje umiarkowana jak na ponad 4-letni okres eksploatacji i blisko 11 000 km przebiegu. Warto jednak pamiętać o jednym bardzo ważnym zastrzeżeniu. Wnioski opierają się wyłącznie na zakresie badań wykonanych w tym materiale. Gdyby próbka została poddana pełnej analizie laboratoryjnej, obejmującej m.in. TBN, TAN czy zawartość metali zużyciowych, końcowa ocena mogłaby wyglądać inaczej.
Dlatego prezentowane wyniki należy traktować jako ocenę stanu oleju na podstawie zaawansowanych metod badawczych, a nie jako kompletną ekspertyzę laboratoryjną. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!